Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czajnikowego. Przyszła jesień, pada deszcz, jest ponuro, chłodno, no i zaczęły się przeziębienia. Aby wzmocnić swoją odporność, dzisiaj napijemy się wilka kory. Zapraszam serdecznie. Wilka kora jest bardzo potrzebna o tej porze roku przede wszystkim, ponieważ bardzo intensywnie wzmacnia odporność, a teraz wszyscy chorujemy, chociaż mam nadzieję, że jesteście zdrowi, ale w razie czego odporność wilka korą można sobie podbudować. Co to jest? To jest oczywiście taka śmiesznie wyglądająca, puszysta kora z liany, żeby było śmieszniej. Lianę pewnie każdy widział, Tarzan się buja na lianie, to oczywiście nie w tę stronę, bo to pochodzi z Ameryki Południowej, Środkowej, rośnie też na Karaibach, ale roślina dla Tarzana idealnie. Taka liana do 30 metrów dorasta, no i tutaj środkiem medycznym są liście, jest kora, są również korzenie. Cała ta roślina zawiera bardzo fajne rzeczy zdrowotne. No tutaj kupić można, no jeśli już nie kupujemy jakichś ekstraktów, tabletek, syropków, to kupić można przede wszystkim właśnie taką korę i jest to kora z tej liany, którą należy zaparzyć albo wygotować, ale to sobie zrobimy za chwilkę. Tymczasem o samej wilkakorze parę słów się należy. No jest to roślina znana u Indian, no właściwie bardziej stosowana przez curaderos, czyli określa się tym słowem ludzi, którzy potrafili leczyć ziołami, no generalnie pełnili funkcję szamanów, lekarzy i oni znali, to był ich sekret, no nikt nie wiedział, czym tak naprawdę są leczeni, ale najważniejsze, że było gdzie się udać, a było gdzie się udać, bo wystarczyło oskrobać taką lianę i leczono wszelkie dolegliwości nią. To jest niesamowite, ta roślina leczy wszystko, na dobrą sprawę wszystko. No, wymienia się wszelkie możliwe choroby, od raka przede wszystkim, przez wszelkie stany zapalne, grypy, grzybice, depresje, problemy z miesiączką, co tylko nie wymyślicie, to wilka kora na to działa. Astmy, alergie, jakieś problemy z ciśnieniem, problemy z sercem, problemy z górnymi drogami oddechowymi, problemy z dolnymi drogami oddechowymi, poprawia pracę jelit, odkaża jelita, załatwia grzyby, załatwia bakterie, wszystko załatwia. No ale dlaczego tak załatwia? No tutaj przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, co zawiera taka wilka kora. Przede wszystkim zawiera alkaloidy, które bardzo intensywnie pobudzają nasz układ odpornościowy. O tym już mówiliśmy przy okazji innych roślin, które powiedzmy podobnie działają, ale tutaj działanie jest inne. Te alkaloidy nie sprawiają, że nasz układ odpornościowy zaczyna lepiej funkcjonować, bierze się, że tak powiem, do kupy i walczy z chorobą, tylko te alkaloidy powodują przyrost w ogóle krwinek białych, rozrost, że tak powiem, całego układu odpornościowego. Pamiętacie, jak wspominaliśmy o lapacho, to jest troszeczkę podobna roślina, z tych samych rejonów również korę się używa, ale tam beta-lapachol sprawiał, że walczyliśmy ze wszystkim, co w nas było obce, a tu z kolei więcej mamy oddziałów do walki z tymi złymi bakteriami. Także słuchajcie, niesamowita rzecz. Tutaj stosuje się to również, jako ciekawostkę powiem, w walce z AIDS, ponieważ AIDS no to jest upośledzenie układu odpornościowego i również są już pewne skuteczne, powiedzmy, kuracje, gdzie stosuje się wilka korę i gdzie właśnie ten bardzo wyniszczony układ odpornościowy się odbudowywuje. Także nie tylko mobilizacja układu odpornościowego do walki, ale również jego odbudowa i rozrost. To warto po ciężkiej chorobie nawet pić dalej, kiedy jesteśmy osłabieni no, po zwalczeniu właśnie choroby. Wtedy odbudowywujemy sobie cały układ immunologiczny. Słuchajcie, o co chodzi z wilka korą w ogóle? Skąd ta nazwa? Co to za słowo? Bo no, wywodzi się to z Ameryki Południowej, jak mówiłem, i tam oryginalnie się to nazywa una de gato, czyli jest to koci pazur po polsku. No i tutaj to nawiązuje nieco do wyglądu tej rośliny, ponieważ przy każdym listku ma takie dwa śmieszne zadziorki, które przypominały kocie pazurki, no i tak to nazwano. No u nas jest wilka kora, no oryginalnie to się w ogóle nazywa czepota puszysta, taka fajna nazwa. Tu po łacinie nie pamiętam nazwy, ale możecie sobie sprawdzić. Taka czepota puszysta, u nas nazywana wilka korą. Wzięło się to stąd, że pan Edmund Szeliga, misjonarz, który nawracał tam plemiona w Ameryce Południowej, odkrył to, zaobserwował, poznał, no i przywiózł do Europy. A tutaj z kolei, żeby
pokazać to wszystkim szeroko, żeby weszło to na nasz rynek, przyczynił się bardzo pan Roman Waszlewski. W 1999 roku on wymyślił nazwę Wilka Kora i to jest nazwa, która wcześniej nie była znana. Wymyślił ją Polak, a tak szeroko popularna teraz. Dlaczego taka nazwa? Słuchajcie, to jest ciekawe, ponieważ Wilka Kora, no wilka i kora. Kora mogłoby się kojarzyć, że jest to kora z tej liany, a wilka, że coś jednak wspólnego z wilkiem. Ale mówiliśmy już o kotach, także bardziej kot niż wilk. Nie ma to nic wspólnego z tym. Kora to w języku plemion, tam Quechua i innych Indian, oznacza po prostu roślinę, a wilka oznacza coś królewskiego, boskiego, bardzo podniosłego i szlachetnego. Stąd on, znając ten język, po prostu zlepił sobie te dwa słowa, tworząc boską roślinę. No i pod tą nazwą funkcjonuje to w Europie. Przygotować wilka korę jest stosunkowo prosto. Możecie na rynku znaleźć ekspresowe wersje wilka kory, gdzie po prostu się je zaparza wodą, wrzątkiem na parę minut, jak no, inne ziółka, ale najskuteczniej jest przygotować odwar. Wtedy mamy to najsilniejsze, najlepsze i no, tak oryginalnie się to również powinno przygotowywać w Ameryce Południowej. Także wsypujemy taką wilka korę do garnka i gotujemy pół godziny na średnim ogniu, żeby tam się nie wykipiało. Następnie zdejmujemy to z gazu na parę minut, powiedzmy jakieś 5-10 minut naparzamy to jeszcze pod przykryciem. Używamy tej wilka kory, szczerze mówiąc, ile chcemy. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Możemy wsypać więcej, mniej. To już wpływa na smak, no i na siłę tego naparu. Jeśli potrzebujemy naprawdę potężnego kopa, to możemy wygotować cały kilogram naraz. Ale tak przeciętnie zalecamy około 2 łyżek stołowych, powiedzmy, takiej kory na litr wody. Myślę, że będzie takie w porządku, optymalne. No i ja sam najczęściej w ten sposób to właśnie piję. Także ugotujmy sobie. Już ugotowane, teraz musi się naparzyć. I wilka kora gotowa. Piękny pomarańczowo-brązowy kolorek. No, wygotowana kora z liany. Trochę przypomina w smaku lapacho. Myślę, że są miłośnicy takich smaków, ale przede wszystkim dla zdrówka pijemy. Można się przyzwyczaić. Słuchajcie, istotne, tutaj najwięcej tego uprawia się w Peru, chociaż to, co możecie na rynku dostać, nie pochodzi akurat z Peru, ponieważ peruwiańskie wilka kory są, no, przejęty cały biznes jest przez rząd i tam jest to wręcz bogactwo narodowe. No i tam są certyfikaty bardzo czyste, w ogóle idealnie sprawdzone, przetestowane, w odpowiednich warunkach hodowane wilka kory. Opuszczają ten kraj i opuszczają je rzadko. Jest trudno zdobyć w ogóle uprawnienia do importu z Peru tego. Także jeśli dostaniecie peruwiańską, będziecie wiedzieli, że jest to najlepszej jakości. Ale wszystkie inne, które dostaniecie na rynku, również są świetne do picia i również się nadają. Przy czym no, nie jest to produkcja rządowa, że tak powiem. Tak jak mówiłem, można tego pić dowolnie dużo. Wyliczyli naukowcy, że 14 gramów wilka kory na kilogram masy ciała to jest bezpieczna dawka. Stąd człowiek ważący 100 kg mógłby tego wypić no, ponad kilogram, właściwie nawet 1,5 kilograma i nic by mu nie było. Także nie ma co oszczędzać, pijemy ile potrzebujemy. Bardzo intensywnie wzmacnia układ odpornościowy, szalenie zdrowe, leczy wszelkie choroby, no i na takie deszczowe jesienne dni jak znalazł. To tyle co na ten temat. Zapraszam do kolejnych naszych odcinków i na naszą stronę czajnikowy.pl i do zobaczenia przy herbatce. Dużo zdrowia Wam życzę.